po filmie Człowiek z marmuru pomyślałem, że teraz już trzeba iść dalej i spotkać się ze współczesnością. Już nie owijać w bawełnę, nie sięgać do lat 50., tylko po prostu zmierzyć się z tym, co się dzieje w tej chwili. A ponieważ zdarzało się w tamtych czasach właśnie, że znani ludzie nagle przestawali pisać, nie tyle przestawali pisać, co przestawali być drukowani. Że właśnie różne filmy nie wchodziły na ekrany, że tematem stało się to właśnie, że partia, która zdawała sobie już sprawę wtedy, że posunęliśmy się my, artyści, intelektualiści, za daleko, zaczęła stosować bardziej pomysłowe sposoby. Na przykład właśnie, że się film pokaże tak przypadkowo gdzieś, że się go zepchnie na margines, że się go nie da na festiwal, to już dawno było, że nie sprzedamy go za granicę, że nie wydrukujemy tej i tamtej książki. To się stało coraz bardziej powszechne. No i jedną z takich postaci skrzywdzonych, a znaczących w naszym życiu artystycznym był Ryszard Kapuściński. Przypadkowo podwinął mi się tytuł, Daniel Olbryski tak mnie odwiedził, tam miał jakieś swoje kłopoty i nagle mówi, że tak go spotkała taka brutalne, że tak powiem, no, zdarzenie, że tak bez nieczulenia. Coś mu zrobili bez nieczulenia. Bez nieczulenia pomyślałem, że dobry tytuł. A ponieważ bardzo już wtedy pilnie obserwowałem Agnieszkę Holland i uważałem, że ona jest naprawdę osobą, która najlepiej z nas wszystkich ma wyostrzoną umiejętność spojrzenia na tą rzeczywistość polityczną, która nas otacza. Porozmawiałem z nią, czy ona nie napisałaby takiego scenariusza. Ona jako dziecko dziennikarzy świetnie w tym środowisku się obracała, wszystko na ten temat wiedziała. I dosyć szybko powstał scenariusz Bez nieczulenia, a potem film, który pozbawiony był jakichkolwiek elementów takich atrakcji, to co normalnie w moich filmach było siłą tych filmów, wyobraźnia, jakieś sceny, jakaś wizualność, to wszystko poszło w kąt, a rzecz stała się filmem takim suchym, czysto politycznym. Z tym, że Agnieszka bardzo w inteligentny sposób połączyła historię polityczną tego mężczyzny, którego zresztą pięknie zagrał Zapasiewicz z wielką, że tak powiem, z wielką wnikliwością i umiejętnością, bardzo wyraziście, połączyła z historią osobistą, że w momencie, kiedy jego los, że tak powiem, odwraca się na niekorzyść, równocześnie porzuca go żona. Ta podwójna, że tak powiem, ta podwójna klęska, która go spotyka, tworzy jakąś taką ludzką, bardzo głęboką opowieść i myślę, że to w jakiś sposób udało się w tym filmie Bez nieczulenia wypowiedzieć. Myślę, że taki film był oczekiwany w tym czasie i że w tym czasie on odegrał, spełnił swoją rolę. A dla młodych zespołu filmowego X nagle to było też wskazanie, że ich stary nauczyciel i kierownik artystyczny, że tak powiem, jest w stanie jeszcze raz poderwać się do lotu, że tak powiem, w innym zupełnie kontekście. To był film współczesny, a oni chcieli robić filmy współczesne właśnie o tym, co się dzieje w Polsce. I myślę, że to było dobrze, że mnie udało się wyjść naprzeciw i że tu oni zobaczyli we mnie człowieka, który będzie towarzyszył, może towarzyszyć nie wtedy, kiedy robiłem Wesele, czy nie wtedy, kiedy robiłem Smugę cienia, tylko właśnie wtedy, kiedy zrobiłem Bez nieczulenia. To była manifestacja naszego zespołu, tego młodego pokolenia, w którym ja również
jako kierownik artystyczny wyszedłem naprzeciw właśnie tym filmom, które potem dostały piękną nazwę Kino moralnego niepokoju.